pługa nie używamy chyba z 15 lat. Nigdy nie może być tak, żeby było po prostu dużo i drogo, nie? Lekka gleba, tu jest 4., 5. klasa. Siejemy rzepaki pionierowskie. Do 5 ton żeśmy się zbliżali. No co się tutaj mówić, no rekordowy rok. Większy wyczyn jest osiągnąć 3,5 tony z 5. klasy. No nie wiemy do końca, czy to tam się tak mocno opłaca, czy nie. Moi drodzy, ledwo skończyły się żniwa, a rolnicy już wyjechali w pole i wysiewają rzepak. Jesteśmy dzisiaj w miejscowości Orpiszewek w Wielkopolsce, gdzie odwiedzamy gospodarstwo pana Jerzego Poczty, który już tutaj właśnie czuwa nad zasiewami na przyszły sezon. Na jaką skalę w ogóle pan tutaj działa? Ile tego rzepaku na przyszły sezon pan zaplanował? No i ile hektarów ma całe gospodarstwo? Gospodarujemy na gospodarstwie o powierzchni 330 hektarów. Rzepak będziemy w tym roku uprawiać na niemal 70 hektarów, 68 dokładnie. W jakiej technologii, jak to tutaj wygląda u pana? W technologii uproszczonej, no bo tak jak nam się nie chce pracować, to musimy upraszczać sobie życie. Uprawa pasowa, siew punktowy. Czy u pana tutaj sprawdza już któryś sezon, czy to jest nowość? Jak to wygląda? Nie, no nowość to nie jest, to już tam uprawiane jest dość dawno w naszym gospodarstwie od 3 lat. No właśnie, jaki tu ciągnik z tym współpracuje, jaka maszyna, bo to też jest ciekawostka? Ciągnik John Deere serii 8 370, maszyna do uprawy jest to firmy ATP, trochę mało znanej firmy, ale jest to na podstawie Duo France'u robiona maszyna, który w Polsce już jest producent, a siewnik, o którym wspomniałem, punktowy Grimme. Dobrze, termin siewu optymalny, jak to wygląda? 20 dzisiaj mamy, tak? Tu pan w to celował? Termin optymalny, no 20 to jest taki optymalny termin, gdzie żeśmy zawsze rzepaki siali. W tym roku żeśmy stwierdzili troszeczkę wcześniej, nawet, bo już tu drugi dzień siejemy, 3. dzień, przepraszam. Z tego powodu, żeby po prostu wykorzystać tą wilgoć, no bo jak 2 tygodnie temu żeśmy narzekali na to, że mamy po prostu za dużo tego deszczu, tak zrobiło się no, mocno sucho, nie? A my siejemy, bardzo bym powiedział, rzadko, bo tylko 38 roślin na metrze, także no musimy to w miarę wcześnie próbować siać, nie? Na jaki rzepak stawiacie? No rzepak z pioniera, już kilka lat siejemy rzepaki pionierowskie. Tak im zaufałem firmie Corteva, od lat kukurydza i rzepak z pioniera, nie? Po prostu musi się bronić wynikami pewnie, skoro pan im tu zaufał. No raczej tak. Robimy tutaj też poletka doświadczalne takie, gdzie po prostu tam celujemy, wybieramy te odmiany, które nam dopasowane są też do naszych gleb. Na tym polu akurat, gdzie stoimy, jest to lekka gleba, tu jest 4., 5. klasa, także no tam dobieramy te odmiany, żeby coś tam zebrać, nie? Skoro uprawa uproszczona, bardzo ważna na pewno jest tutaj walka z chwastami. Jak to u pana tutaj wygląda? Jaka strategia pod tym względem ochrony herbicydowej? Całkowicie uproszczona uprawa to byłaby, gdybyśmy jechali bezpośrednio w ściernie. My tutaj tego tak do końca nie stosujemy, ponieważ mamy hodowlę i mamy gnojowice, więc jedziemy tak płytko, że tak powiem, talerzówką. Też część tych chwastów już po prostu zwalczymy. Jak Pionier połączył się z Cortevą, no to też zresztą nie widzę też innych środków z innych firm, ponieważ bodziszek jest dzisiaj bardzo uciążliwym chwastem, a właśnie Corteva ma ten środek w Ladiwie, głównie Ladiva, gdzie ten bodziszek jest no, dość dobrze zwalczany. To jest powschodowy środek, także będziemy czekać, że one powschodzą. No, jak nam nie popada, no to będą te wschody pewnie i tych chwastów i tego rzepaku bardzo zróżnicowane, no bo gdzie chwyci wilgoci, to pewnie wyjdą i może tutaj być też troszeczkę takie po prostu problem. Jeździ tu za nami John Deere, akcja cały czas trwa, widać, że mocno się kurzy, ale jak na większej głębokości, jest ta wilgoć jeszcze? Tak, najgłębsze głębokości ta wilgoć jest. Dlatego też właśnie przyspieszony ten termin siewu, żeby po prostu tej wilgoci wykorzystać. Pług w ogóle jest używany u pana na gospodarstwie jeszcze, czy już typowo odeszliście od niego na całego? Nie, my już pługa nie używamy chyba z 15 lat. Najdłużej żeśmy trzymali ten pług właśnie pod uprawę rzepaku, bo tak było stwierdzone, że no pod rzepak warto to zaorać, nie? No ale dzisiaj są te maszyny, że po prostu no dobrze ta talerzówka, która tu przed chwilą jechała, no to po prostu no dobrze wymiesza tą glebę i po prostu te kombajny też teraz są tak, że po prostu mają lepsze rozdrabnianie tej słomy
No, że jednak nie potrzeba tego pługa, nie? Przed plonem tutaj w tym przypadku, w przypadku tego pola była akurat pszenica. Z nią też jest tutaj ciężka walka później, w dalszym okresie. No tak, tak, tutaj właśnie w tej uproszczonej uprawie i w tym roku też to, że niedawno żeśmy ją skosili, no to na pewno tych samosiewów dość będzie dużo. Także, no ale to już trzeba chemicznie to zwalczyć, no inaczej się nie da, nie? A wróćmy do tych żniw. Niech pan powie, jak one u pana przebiegły, jakie wyniki, w jakich roślinach, jak to wyglądało. Przebiegły to tak jak wszystkim, no troszeczkę z takimi przerwami. Chociaż pszenicę żeśmy część dosuszaliśmy, już szło wytrzymać. Po prostu także żeśmy kosili i suszarnia była uruchomiona. Rzepak się udało akurat wszczelić w ten czas, gdzie po prostu dało się to skosić i nie musieliśmy suszyć. Jakieś liczby od pana wyciągnę? Do 5 ton żeśmy się zbliżali, ale z całego gospodarstwa było ciężko. Mówimy o rzepaku, nie? Zamiast pszenicy, no co się tutaj mówić, no rekordowy rok. Ale też tak widzę, że jest pan z jednej strony szczęśliwy, a z drugiej strony trochę zaniepokojony, bo tego towaru na rynku mnóstwo i cena, nie jest korzystna, krótko mówiąc. Wie pan, nigdy nie może być tak, żeby było po prostu dużo i drogo, nie? No to rzadko się tak zdarza. Jeśli po prostu nic do nas nie dojedzie jeszcze, bo to jeszcze to nas tutaj czeka, być może, że jakieś porty ruszą, no to ta cena może troszeczkę odbije, bo dzisiaj to nawet o cenach ciężko powiedzieć, bo na skupach to są wręcz bym powiedział ceny zaporowe, nie? Sam też nie ukrywam, bo jak wspomniałem wcześniej, prowadzimy hodowlę. Więc to, że mamy tutaj rzepaku, kukurydzy, buraków też uprawiamy, także musimy zboża paszowego dokupić. Aż po prostu było troszeczkę tak, bym powiedział, taki niesmak z strony rolników, że tak tanio, no i że wszystkiego nie mogliśmy skupić, bo magazyn ma też swoją po prostu objętość, wytrzymałość i nie dało się więcej skupić, nie? Także to zawód rolników też był. No trzeba zostawić na przyszły rok, bo tak jak wspomniałem wcześniej, na pewno będziemy długo czekać, żeby się taki rok powtórzył, tak. To jeszcze chciałbym wrócić do tych odmian. Jakie odmiany tutaj konkretnie pan z tego pioniera, na jakie odmiany pan postawił, żeby te 5 ton zebrać? Trzymam pana za słowo, te 5 ton. Ja odmiany dobrałem już myślę, że najlepsze jakie tylko mogłem. No są to nowe odmiany PT314. PT314 i tam dalej będzie jeszcze troszeczkę słabsza ziemia, będzie półkarzeł tak zwany PT114. To na bieżąco, rok po roku pan właśnie u siebie również na poletkach sprawdza i potem wykorzystuje? Zawsze połowę robię sprawdzonymi odmianami, które są po prostu z ubiegłych lat już, które są sprawdzone. Będzie zasiana PT302, a ta PT314 jest to ponoć nowsza odmiana. Będziemy ją sprawdzać, testować. Rzepak jest rośliną taką, że nie wybacza błędów. Częściej popełniane błędy? Nieopryskanie, niewykonanie zabiegów w odpowiednim terminie. Tu jest myślę, że największym chyba trafić po prostu w te, później w te choroby grzybowe. Nie? Dzisiaj w tym roku było to zauważalne. Tego nie można odpuścić, bo nigdy nie wiemy jaki ten rok będzie. Być może, że można by tam któryś zabieg ominąć. Pewnie by się nic nie stało, ale nigdy nie wiemy, który to będzie rok, nie? 70 hektarów rzepaku. W tym roku było podobnie? No tak, zbliżono 65. Pszenica? No pszenicy w tym roku mieliśmy mniej, bo tak akurat 40 tam parę hektarów. W tym roku będzie więcej. No dobra, jeśli chodzi o kukurydzę i buraki, to są te pozostałe dwie rośliny, które pan u siebie uprawia? Jak to wygląda? No jeszcze słonecznik tam się gdzieś też wplątuje w tą całą rozpiskę. No buraki, kukurydza. Ile hektarów właśnie tych roślin i które tam tutaj na ten sezon najlepiej wyglądają? Tylko buraki i kukurydza na razie też ładnie wygląda, choć buraki już troszeczkę widzę, że się po prostu już potrzebują wody, nie? Już się po prostu kładą, czekają na wodę, nie? No dobrze, czyli bardzo dobre żniwa. I ta hodowla, o której pan powiedział, do tej hodowli trochę chciałbym przejść, bo tutaj nie było szczegółów. To jest trzoda chlewna u pana? Jak to wygląda? Tak, trzoda chlewna. Na jaką skalę pan tu działa? W jakim systemie? No system otwarty, to kupujemy warchlaki, nie mamy swoich macior, także jesteśmy tu uzależnieni trochę od Danii, bo jakby nie było, mamy takie partie większe, także w Polsce trudno kupić takie partie, bo potrzebujemy takie partie po 650 sztuk. A jak tu wygląda obecnie sytuacja na rynku? Jak te ceny zbóż po prostu spadły,
że tak powiem, najgorzej nie jest. Ale stabilnie? To się tu trochę poprawiło? Czy w ostatnich latach nadal są skoki, góra, dołek? Nie, to tam stabilności to nie ma i tu się nie spodziewam stabilności, to zawsze tak będzie pewnie, że będzie to po prostu tak mocno falowało, uzależnione pewnie będzie to, nie wiem, czy też od tego, jak to przychodzi z zagranicy, ten żywiec, nie wiem w ogóle skąd się biorą takie te wahania, bo przecież chyba w Polsce zjadają ludzie jednakowo mięso, nie robią tego okresowo, a te ceny są takie po prostu zróżnicowane. No ale no, to przyzwyczailiśmy się już do tego, no, nie można to liczyć z jednego rzutu po prostu zysku, tylko trzeba to liczyć nawet już teraz mówią, że z kilku lat. No nie wiemy do końca, czy to tam się tak mocno opłaca, czy nie, no ale trudno zrezygnować, no bo zawsze jest tutaj to, zawsze mamy swoją gnojowicę, jakby co. Żeby działać na takim areale potrzebny jest też wysokowydajny sprzęt. Kombajny również swoje? Tak. Nie no, kombajn jeden, bo to do takiego gospodarstwa to jeden wystarczy w zupełności, nie? Jak jest to podzielone, że kukurydza, no to się nie nakładają terminy, no to kukurydzę spokojnie się wykosi i o tym słoneczniku, o którym wspomniałem, no to on też tam jeszcze jest troszeczkę przed kukurydzą. No, do buraków wynajmujemy kombajn, bo nie mamy swojego. Dobrze, a ten kombajn jaki? Klas Lexion. Jeśli chodzi o pozostałe ciągniki w gospodarstwie, ile ich jest? A w sumie to 3. Taki jeszcze troszeczkę mniejszy John Deere, około 200 koni i jeden jest taki 140 koni. No i taki zabytkowy jeszcze mamy taki mały do wykaszania rowów i trawników, taki zatorek mały i to w zupełności wystarczy. Taka ikona w gospodarstwie pewnie musi być. Tak, jakby nie było. Tutaj na tym gospodarstwie w polu to pracuję no ja opryskiwaczem i kombajnem, syn uprawa, no i praktycznie jeszcze jeden człowiek nam tutaj pomaga i to jest wszystko. Uprawa bezorkowa u Pana od dawna. Czy w związku z tym jest trudniej chronić te rośliny przed chwastami? Ten napór chwastów jest większy? Tak, bo trzeba pryskać. Czy to się tradycyjnie siało ten rzepak, no to opryskany on musiał być na jesień. Także tutaj nie ma myślę żadnej różnicy. Temat środków ochrony roślin jest mocno nacenzurowanym, powiedziałbym. Wiele substancji aktywnych jest wycofywanych. To utrudniło pracę? No tak, no strasznie to utrudnia pracę, no bo po prostu no, nie mamy dużo środków, dużo tych substancji jest wycofanych, a przede wszystkim insektycydów, nie? Tutaj o tym tutaj bardziej nas po prostu to nas no martwi nas, no bo po prostu tego rzepaku nie idzie utrzymać już teraz tak, żeby po prostu ten chowacz, który wiosną nam tak spędza sen z oczu, no ciężko jest go po prostu tymi perytroidami, które są na rynku, no to jest takie wszystko no mało skuteczne, nie? Jeśli chodzi o samą pracę z opryskiwaczem, wiele nocy nieprzespanych w ciągu roku? Nie, no nocami to tam za bardzo nie pryskamy. Późnym wieczorem, jak się opryska, to już wystarczy. A opryskiwać tam dość duży mam, także jednym się tam zrobi dość dużo, no bo współpracuję tutaj, pszczoły nam przywożą rolnicy i to jest dla mnie nawet dobre, bo to samą kontrolę mam przed tym. To on mi nigdy nie każe jechać późną nocą. Bo mówi, że pszczoła bardzo wcześnie po prostu wylatuje, tak? I co z tego, że ja ją skończę pryskać o 3 w nocy, a pszczoła o wpół do 5 albo o 4 rano już nalatuje. Także on zawsze mnie uświadamia, że mam to robić godzina 20, to jest, mówi, optymalny czas. Nie ma potrzeby nocować na opryskiwaczu. Panie Jurku, powiedział Pan też tutaj, że ten kawałek akurat jest słabszy. No to jakie klasy bonitacyjne są w Pana gospodarstwie na tych ponad 300 hektarach? Jakie to są rodzaje gleb? Nie no, ogólnie to mamy tak, no w połowie mamy słabszych gleb. Tak. Słabsze to ja uważam, no 4B i 5, nie? No i 6 też nam się troszeczkę trafia, także no najgorzej nam się gospodaruje na tych 6 glebach. To jest to, co właśnie wspomniałem o tym słoneczniku, że tam go wkomponujemy, wpisujemy w te słabsze, w te całkiem słabe gleby, nie? Nie mam po prostu do żyta jakiegoś przekonania, bo tak dla mnie to jest bardzo niewdzięczne zboże. Bardzo źle się później kosi, nie można przyspieszyć, także tutaj po prostu... Jako kombajnista Pan mówi. Tak, jak kombajnista. Do żyta jako tako nic nie mam, ale do koszenia tego żyta to po prostu dużo mi tu zostawia do powiedzenia. Także. Słonecznik lepszy. No, zdecydowanie. Tak jak tutaj wspomnieliśmy o tej 4. i 5. klasie, no i
ciut szóstej, no to no mamy takich trochę trzecich klas też jeszcze nam się trafia. No rzepak najlepiej było na trzeciej klasie posiać i dla mnie 4,5 tony z trzeciej klasy myślę, że to nie jest jakiś tam wyczyn osiągnąć. Większy wyczyn jest osiągnąć 3,5 tony z piątej klasy. Ważna jest kultura, w jakiej utrzymywana jest gleba, a to na pewno jest u Pana również tutaj podstawą do tego, żeby te plony osiągać. No tak, no ta gleba jest po prostu jest tak droga, że po prostu trzeba o nią dbać, żeby po prostu wyciągnąć z niej jak najwięcej. No dobra, no to na koniec. Jak Pan widzi przyszłość swojego gospodarstwa? Właśnie taki areał, ta hodowla, tak to się tutaj uzupełnia, następca jest? Jest, następca jest, właśnie teraz dużo mi to ułatwi życie, bo właśnie syn skończył już studia, także już po prostu no, na tym traktorze co tutaj pracuje, to właśnie syn pracuje, no i pomoże troszeczkę już nie tylko może tak fizycznie, ale i też dużo dzisiaj nam czasu zajmuje ta papierologia, że tak powiem, nie? No strasznie to jest po prostu uciążliwe. Musimy to wszystko ponanosić, wykorzystać po prostu te wszystkie dofinansowania, dopłaty, no bo to no na tym rzecz polega. To się wiąże no strasznie z dużo czasu to pochłania, nie?